Rebaling takich układów typu flip chip to jest zwykle bullshit. To robię tylko dla sportu, żeby wam pokazać, jak wejść w matca. Tu jest mac. Fail. Idziemy na piecyk do frytek. Bardzo ważne jest R0C. A1, A0, B1, B0. Tak, właśnie pięknie. Wow, kondensator jest tam w swoim miejscu. Już mi się przypomina, czemu nie lubię takich robót. Alkohol. Robimy drinka. I topnika nie może być za dużo, także nałożymy go sobie palcem. Jak popchnąłem lekko układ, to zasprężynował. Wow, przeszło. No zobaczcie, zero błędów. Full HD, czy może się spalić komp? Może. To jest ten biedny tu kwiatek. Trzeba podlać mi się. Kawa. A tu kawa to jest? O kurde. Help me! Help me! Według mnie to będzie działać. Pytanie jak długo? Cześć, witajcie. Dzisiaj postaramy się naprawić uszkodzoną kartę graficzną. Tutaj jest GTX 670, także dosyć stara karta, ale taka treningowa, leży u mnie chyba już nie z 5 lat, 6, nie wiem, może nawet 8, a nawet nieważne ile, 2012, no z 6 lat może u mnie leżeć, ale co nie działa? Ona wyświetla błąd 43. Niesławny błąd NVIDIA 43. O czym on mówi? O tym, że albo się zepsuł rdzeń karty graficznej, albo RAM, czyli pamięć RAM, VRAM karty graficznej. Jak to wygląda? Tu mam kupioną jedną nową pamięć, tylko tak w celach diagnostycznych. Ogólnie jak jakakolwiek jedna się pamięć wysypała, no to raczej reszta pójdzie no, w stosunkowo niedługim czasie, ponieważ takie rzeczy się zużywają od pracy. Jak to wygląda? Po zdjęciu radiatora, zaraz sobie to wszystko zdejmiemy. Mamy rdzeń karty graficznej, czyli to jest nasza grafika i tu są różne kości RAM-u. Tu możecie zobaczyć, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Dlaczego? Ponieważ PCB, czyli płytka czasem jest robiona na inne opcje grafiki i na przykład niektóre miejsca są puste fabrycznie, niektóre miejsca, no tutaj się bawiłem wcześniej, zdejmowałem, żeby potestować, czy daje radę mój hoter nowy, ten od iQna. No i co? Taką całą płytkę należy sobie podgrzać, do tego ja stosuję właśnie podgrzewacz do frytek, ustawiamy na 1, termoparą patrzymy, jak nam podgrzewacz do frytek grzeje tą kartę graficzną. Tutaj widać obwód grzałki dookoła, także trzeba uważać, żeby tutaj jak grzałka idzie nic nie postawić, tylko bardziej tak na środku, bokiem, to w zależności od tego, co potrzebujemy. No i co? Tu mam jakieś tam stare układy właśnie BGA. Naprawy BGA to jest trochę bullshit, ponieważ niektórzy myślą, że jeśli układ typu flip chip to jest taki układ, że jest taka płytka PCB i jest taki krzemowy rdzeń i on też ma pod sobą takie właśnie kulki, bo BGA to jest Ball Grid Array, czyli matryca kulkowa. Dlaczego tak się robi? No zobaczcie, ile tych kulek tu jest. Tu ich może być na przykład 1000, a gdybyśmy chcieli dookoła układu wyprowadzić 1000 nóżek, no to ten układ albo był bardzo duży, albo by nam się to w ogóle nie udało, a takich kulek, czyli połączeń wszystkich elektrycznych, można wyprowadzić pod każdą kością bardzo dużo. Więc jeśli nam się zepsuł rdzeń, no to raczej nic nie pomaga. Naprawy BGA, czyli właśnie naprawy kulek pod na przykład takimi pamięciami, bo te kulki można zdjąć, na nowo je położyć. Tutaj wszystkie te kulki, one po zalaniu można robić naprawy BGA lub gdy wymieniamy rdzeń na inny jako dawcę lub na nowy, a nowych takich rzeczy się nie dostanie, ponieważ ani Nvidia, ani żaden, nie wiem, producent taki komputerowy, kart graficznych nie udostępnia takich układów nowych. Można kupować od Chińczyków jakieś różne dziwne rzeczy, czasem są szlifowane do zera, laserem jest wypalany fejkowy napis, a tak naprawdę kupujemy inny układ. Tego nigdy nie wiemy, także albo przekładamy ze znanego źródła typu, nie wiem, zalany laptop, miał dobrą grafikę, w tym laptopie się zepsuła grafika, przekładamy grafiki między sobą, no i dlatego często te naprawy są nieopłacalne, bo są bardzo pracochłonne, a wynik naprawy jest 50-50, albo się uda, albo się nie uda. I nie mamy nigdy pewności, czy my zrobiliśmy coś źle, czy właśnie nasz sprzęt przekładany jest zły, czy on padł od grzania. Tematów jest dużo, także rebaling takich układów typu flip chip to jest zwykle bullshit. Należy takie rzeczy robić tylko i wyłącznie jak na przykład sprzęt upadnie, pójdą naprężenia na płytę, jakaś kulka się urwie, no to tam wtedy nawet reflow, czyli po prostu podgotowanie tego, aż to się rozpłynni, osiądzie znowu, czasem pomaga. No i przy zalaniach po prostu jak jakaś woda, czy tam inna cieczna wejdzie, spowoduje korozję tych kulek. No dobra, co robimy? Żeby sprawdzić w ogóle, co jest przyczyną, jest taki poradnik, ja wam go podlinkuję tutaj. Robimy takiego pendrive'a i ten pendrive nam powie, jak odpalimy sobie program komendami specjalnymi,
która z tych kości jest uszkodzona. Tych kości tu fabrycznie chyba były te wszystkie tu, nie pamiętam. Zobaczymy sobie na tej karcie. Tych kości fabrycznie jest różnie, czasem są też one po drugiej stronie płyty. Ich sposób liczenia jest specyficzny, ponieważ trzeba znaleźć znaki na tym procesorze i na przykład procesor ma takie ścięcie. Tu akurat tych ścięć jest więcej. Zobaczymy sobie na tej grafice, bo tam jest bardziej widać po prostu znacznik, gdzie jest początek i tam się potem to liczy w jakimś tam A0, A1, B0, B1 czy coś takiego, już nie pamiętam dokładnie. Zaraz sobie znajdziemy tą instrukcję, wam może screena wrzucę, jak to się robi. Także ja tutaj te graty sprzątam, chowam. Ja już mam zapisane, bo wcześniej robiłem ten test na komputerze, która to jest z kości, więc muszę zdjąć tu wszystko chłodzenie. Ten metalowy braket też wypadałoby zdjąć, czyli to. No i możemy tutaj smażyć, gotować i próbować zdjąć uszkodzoną kość, założyć nową. Jeśli nie mamy kości, diagnostycznie można po prostu zamienić kości miejscami, dwie fabryczne, tylko trzeba je przekulkować. Jeśli nam błąd się ruszy po kolejnym teście, wiemy, że to wina kości. Jeśli błąd jest w tym samym miejscu, no to niestety znaczy, że coś się stało właśnie z naszą grafiką i połączenie z tą kością jest uszkodzone lub w środku to, co odpowiada za komunikację z tą kością jest uszkodzone, więc wymiana na nową nic nam nie da, ponieważ jest uszkodzony właśnie rdzeń. Jest to bardziej opłacalne przy drogich kartach graficznych, no a przy takich tanich to robię tylko dla sportu, żeby wam pokazać i dla zabawy. No dobra, działamy. No i dobrze, grafika jest już rozłożona, rozebrana. Tego radiatorka chyba nie będę zdejmować, bo nie ma sensu. Aż tak tutaj nie będę grzać. Teraz widać znacznik. Zobaczcie. Tu jest znacznik na płytce, takie dwie białe te strzałki. Tu nie ma. Więc to jest początek naszego procesora. I teraz to, jak będziemy liczyć te kości, to zależy właśnie od tej instrukcji, którą muszę sobie przypomnieć. Także już sobie zerkam w internet i zaraz do was wracam. Partnerem kanału jest PCBWay. Wspólnie z Mauserem organizują konkurs projektów elektronicznych i mechanicznych, a do zgarnięcia za uczestnictwo gwarantowane jest Raspberry Pi Pico lub nawet $1500 za pierwsze miejsce. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane do 15 stycznia 2024 roku, a ja przypominam wam również, że możecie zrealizować swój projekt wspólnie ze mną w ramach filmu na moim kanale. Więcej szczegółów w linku pod filmem. Dzięki za oglądanie. Dobra, jeszcze raz odpaliłem test, bo zgłupiałem z liczeniem. Wcześniej miałem inaczej, tutaj jakieś wykrzaczyło błędy, ale jak mamy liczone kości? Błędy są wyświetlone w pamięci, w banku B, to są wyższe numery, czyli to będzie B1 kość, czyli zaraz wam pokażę, która to, nie pokażę, bo bez kitu kość jest tutaj w komputerze. To czekajcie, tutaj syfem na stole się nie przyjmujcie. A jak tu będzie leżało na stole, to je też pokażesz, czy będziesz protestował? Dobra, naprzeciwko tego trójkącika złotego, w tym przypadku tu akurat nie widzę, ale nasza karta miała w tym miejscu złoty trójkącik, po przeciwnej i mamy A1, A0, B1, B0, C1, C0, D1, D0. No i to jeszcze też mogą iść dalej, tam od A do X potrafią iść te kości. No właśnie, ja wcześniej myślałem, że to będzie kość B0, ale jak wychodzi na to, że to jest kość B1. No już jak już tu jesteśmy, to jeszcze uruchomię komputer ponownie, pokażę wam, jak tutaj w tego programa wejść. Kompa włączamy, musimy mieć zrobiony pendrive i jak już nam się komputer włączy, to on automatycznie się bootuje. Chciałem tego nie pokazywać, ale no już pokażę wam po starej naszej dobrej znajomości, jak wejść w Matsa. Teraz leci moc. Leci sobie moc, on robi test, robi test i nam wywali błęda. No sorry, że tak gadam, ale trochę się nabijam, trochę się śmieję, trochę jestem zmęczony. Fail, no właśnie. Także ls, czyli lista. Jaka jest lista? Tu mamy folder, numer, to są nazwy plików, folderów, takich innych rzeczy. CD piszemy, spacja, czyli change directory, zmiana folderu, tak jakby wchodzimy w folder, bo to jest Linux. 367.38.1. Jesteśmy w tym folderze. Znowu ls, czyli wylistuj nam wszystko, co jest.
tu jest mac. Chcemy wejść w maca, czyli kropka ukośnik mac. Można helpa dać. Czekajcie. Czy powinienem teraz CD? Kurde, już nie pamiętam. Kurde. Uciekło mi to. Jesteśmy w matcie. Przecież przed chwilą to uruchamiałem. Dobra, dajcie mi chwilę komendy, muszę sobie przypomnieć z internetu. Nie wiem czemu nie weszło, ale wpisałem kropka ukośnik mac, spacja help, nie wiem czy wcześniej źle wpisywałem i mamy argumenty i teraz tak, możemy albo sobie do jakiegoś tam megabajta przetestować, można procentowo sobie, czyli możemy zrobić ukośnik myślnik czyli piszemy kropka ukośnik mac, spacja, myślnik 10 megabajtów i teraz taki musimy, żeby dwukropek, to nie jest dwukropek, na klawiaturze to jest takie coś z shiftem coś takiego i wtedy mamy less, że less znaczy nam się zatrzyma, a nie przeleci. Jak przeleci, to albo w logu możemy wtedy odczytać z notatnika, ale pod Windowsem ten log nie działa notatnik, więc trzeba to robić pod Linuxem, albo lessa właśnie zatrzymać. On teraz testuje nam te 10 mega pamięci. No i właśnie nam wywala błędy. I można właśnie mieć info, która kość jest uszkodzona. Także ja już wiem na pewno, która jest uszkodzona, bo chciałem zdejmować złom. Także jesteśmy pewni, więc teraz możemy ją zdejmować. No dobra, to jeszcze raz rozbieramy to. No i dobrze, jest rozebrane. To może wam pokażę pod mikroskopem jeszcze. No dobrze, jesteśmy pod mikroskopem i teraz tutaj widać, że tu jest znacznik. Nie dość, że na PCB są takie białe znaczniki, że to jest pierwszy pin, to jeszcze tu jest taki złoty znacznik. Widzicie, te inne narożniki nie mają takiego złotego znacznika, czyli właśnie to jest nasz początek. Idziemy na drugą stronę i tu jest nasz ten Cynkwise od PCI Express i odtąd liczymy A1, A0 i B1, B0. Ja myślałem wcześniej, że to jest uszkodzone, ale to jest uszkodzone i te kości RAM-u też mają swoje znaczniki. Zobaczcie, tu jest napis Hynix, numer kości, bardzo ważny jest R0C. Jak kupujemy kość, to ten górny numer może się zgadzać, ale rewizja musi też się zgadzać. Inna rewizja może nam nie działać, więc musi być dokładnie tej samej rewizji. I tu właśnie kropeczka na układzie i też znacznik, gdzie ta kropeczka idzie. Ten ma naprzemiennie kropeczkę, jest do góry nogami napis. I znowu tu jest tak. I w tą stronę też widzicie, naprzemiennie są pierwsze piny. Także na to trzeba uważać, trzeba mieć to na uwadze. My się skupiamy na tym ziomku i teraz tak, wiemy, że coś nie działa. Albo nie działa właśnie ścieżki, na przykład mogą być uszkodzone przez draśnięcie jakimś, nie wiem, wkrętakiem przy wymianie pasty, albo kontroler w GPU padł i dlatego się nie komunikuje, albo tutaj drobnica, jak widać, tu jest jakiś kurz, nie kurz, jakieś brudy, kondensator jakiś może być urwany, może być zwarty, dlatego on powoduje jakieś tam problemy. Albo też po odlutowaniu można kość sprawdzić multimetrem, czy ona jest walnięta, więc to też sobie spróbujemy sprawdzić. Trochę się ten odcinek przedłuża, miało być szybko, ale wyjdzie jak zwykle, ale no dzięki temu będziecie mieli trochę więcej wiedzy. Porównajmy sobie jeszcze, czy kość, która została zakupiona, H5GQ2H24RFR R0C. No jest elegancko, R0C, a to jest pewnie jakiś kod daty, czy coś, czy tu są takie same. To już nas nie interesuje. Ważne, żeby te dwa numery, czyli to i to się zgadzało. Niby jest układ nowy, czy jest rebalowany przez Chińczyka, nigdy nie będziemy wiedzieć. Czasem widać ślady odczyszczenia kulek zakładania nowych. Zobaczymy sobie, jak otworzymy ten układ. Ale teraz pytanie. Albo grzejemy całą płytkę, żeby była równo grzana, albo na przypał mocnym hotem, bo teraz mam o wiele mocniejszego hota. W tym filmie wam porównywałem mój poprzedni hoter, na nim było ciężko, trzeba było grzać na pewno, używać właśnie piecyka do frytek. Tutaj dałoby radę tak naprawdę bez piecyka to zrobić. Także zaraz zobaczymy, co zrobimy. Dajcie mi się zastanowić, bo już gubię myśli. Dobra, możemy postarać się to zrobić bez piecyka, tylko trzeba zapamiętać, jak były elementy. Trzeba uważać na te drobnice tutaj dookoła. Jakbym chciał ściągać w lewo układ, tutaj jest kondensatorek mały, który nam może przeszkadzać, więc tu jest kondensator, tyk, 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 tyk.
Tu są 2 rezystory, tu jest rezystor. Mam nadzieję, że nic nie uszkodzimy. Przy dmuchaniu trzeba uważać, żeby od gorąca nie strzeliły nam te elektrolity, także okulary ochronne, zdecydowanie. No i można byłoby zabezpieczyć czymś rdzeń, żeby też od grzania nie przygrzał się za bardzo, bo no, ciepła nie lubią takie elementy. Co tu jest jeszcze od tyłu? Czy tu coś od tyłu widać? To wszystko to są przelotki do naszych kulek, do naszych ramów. No, tutaj wszystkie elementy raczej są, nic urwane nie jest. Nie wiem, czy to nie jest kontroler fazy, to coś, bo jak to się zepsuje RT8802, kurczę, nie wiem. Bo też jest taki układ, to się nazywa kontroler fazy. Jak on się uszkodzi, to mamy też problemy z synchronizacją faz komunikacji GPU z ramami. Nie wiem, gdzie tu jest kontroler fazy, czy w ogóle tutaj jest na nowszych RTX-ach na pewno są kontrolery faz. Na tym starociu nawet nie wiem, co tu jest, nie patrzę żadnych informacji, schematów, lecę na żywioł dla zabawy. No dobra, wiecie co? Ja coś podłożę pod tą płytę, żeby ona nie leżała totalnie na macie i chyba sobie zdejmiemy to klasycznie, bez nawet podgrzewania tego, żeby było szybciej i najwyżej coś się uszkodzi albo i nie. No dobra, tak to wygląda. Hoter z dyszą. I właśnie tu jest taki problem, że to wysokie gniazdo przeszkadza mi trochę tu podejść, zabrać to. Przy zabieraniu ten właśnie mały kondensator nam może tutaj nabruździć. Postawiłem wszystko na metalowym starym CD-ROMie. Nóżki są po prostu zrobione z śrub M3. No i jakoś to w miarę stoi. Tu mam pensetę od widza, bardzo fajna jest, bo jest nieprzewodząca ciepła, bo jest ceramiczna. A przy grzaniu, jak dmuchamy na pensetę, to nas po chwili zaczyna parzyć. Więc taka ceramiczna penseta bardzo dobrze się sprawdza przy takich rzeczach. Kropeczka, pamiętamy, jest tutaj. No i co? Grzejemy i zdejmujemy. Najpierw będę dookoła grzał całą płytę, żeby to trochę przygrzeć, żeby to ciepło się rozeszło po całej płycie, a potem w jednym miejscu się skupimy właśnie na naszym ramie. Mam nadzieję, że te mi kądziaki nie wystrzelą. Okulary ochronne. Jedziemy. 300 stopni, nadmuch 100%. Ja do wylutu topnika nie nanoszę, bo uważam, że topnik do wylutu jest zbędny. Co osoba to opinia. Lutowy się rozpuszcza od temperatury, więc topnik według mnie nie jest potrzebny. Wydaje mi się, że te 300 stopni to mało. Zrobimy 350. Też ta płyta jest mega dobrze chłodzona, więc to może trwać z 10 minut. Dobra, idziemy na piecyk do frytek. Zanim piecyk, to jeszcze właśnie nowy układ sobie sprawdzimy. Powiem wam, wygląda całkiem nieźle. Chyba nie ma jakichś śladów tutaj po refurbie, więc możliwe, że jest nowy. Dałem za niego więcej, bo tańsze są z demontażu z nowymi kulkami. One są często porysowane od czyszczenia plecionką, a ten wygląda nieźle, także przygotowujemy go sobie, niech sobie czeka na swoją kolej. Na piecyku tak wygląda nasza grafika. Robimy tak, żeby była właśnie na środku, żeby no, chociaż czasami też nad grzałką jest lepiej grzać. Termostat już jest podłączony do prądu. I teraz jak? Minimalnie, żeby tylko zaczął grzać i czekamy, zobaczymy jaka będzie temperatura naszej grafiki. Tutaj położyłem sobie termoparę, no i będę grzał 36 stopni. Czuję, że tam się robi ciepło. Grzeje piecyk, także grzejemy. No. Tak to wygląda. 50 stopni. Tu mam jeszcze taki pirometr. Blat ma 150. O, już trochę dużo za nas strzelać. Ale grafika od góry ma z 60, 50. No ładnie daliśmy. Także pierwszy bieg piecyka frytek chyba starczy. No ja teraz czekam, aż to się wyrówna od spodu do góry, aż warstwowo te temperatury przejdą. No dobra, nasza graficzka ma od góry 70 stopni. Także od spodu ma pewnie z koło 100.
No to co? 350, pewny nadmuch. Grzejemy i może nam się uda w końcu zdjąć tą kość. No, 100 stopni ma laminat w różnych miejscach. Tutaj przy radiatorze 70-80. Ajajajaj. Bardzo chcecie, to damy topnika. Zobaczymy, czy topnik pomoże. Aczkolwiek teraz wszystko zacznie się palić, topić, śmierdzieć. Widzicie, jak wciąga topnik pod układ? Dobrze, niech go sobie wciąga. Grzejemy znowu. Zmienię strategię na top speed, bo grzałem na normalu. No, słychać różnicę. Tak długim grzaniem mogę pozabijać wszystkie układy dookoła. Także coś czuję, że ta naprawa może się nie udać. Trudno, wbijamy na 400. Najwyżej coś strzeli. Najwyżej coś strzeli. Byle nie kondensatory. Tak, właśnie pięknie. Na mój kondensator spadło. Jezu. Wow, kondensator jest tam w swoim miejscu. Kondensator żyje. Cuda. Ten kondensator nasz biedny przeżył. Widzicie, nie chciałem za bardzo dmuchnąć. Trzeba było się nie bać. Jest układ. Jest nasz układ. Teraz trzeba oczyścić nasze pady, póki płyta jest ciepła. Dobrze, teraz świeżutkim lutowiem ołowiowym sobie wyczyścimy te pady. Już mi się przypomina, czemu nie lubię takich robót. Teoretycznie wszystkie te powinniśmy pobielić. Wszystkie te pady nowym lutowiem, żeby nam to lepiej siadło. Także ja teraz spróbuję, nie niszcząc nic, nie wjeżdżając w żaden z elementów. Oj, mam bardzo zły setup. No ale nic, trzeba sobie jakoś radzić. Jeszcze ten dolny róg. No dobra, powiedzmy, że odessałem. Skoro odessałem, to teraz jeszcze trzeba raz to zakulkować ołowiem i jeszcze raz odessać. Wtedy mamy pewność, że każdy pad jest przygotowany, żeby nam dobrze siadło. Widzicie, takie płaskie pady, o tutaj, dotykam końcóweczką grota, żeby na pewno pobieliło. No, słyszę, jak oczyszczacz powietrza się włączył. Wyczuł, że jest w pomieszczeniu masakra, bo teraz tu właśnie wszystko śmierdzi palonym topnikiem. No, niestety nie mam odciągu. Nie mam odciągu spalin, a żeby otworzyć okno, to już jest trochę za zimno na dworze. Taka to robota. Dobra, ja sobie zmienię grot, nagięty. Zapomniałem kliknąć nagrywania. Ale teraz tym malutkim grocikiem po prostu każdego pada trzeba dotknąć. Na masowych jest najdłużej. To chyba była masa. No dobra. Tu już wszystkie. No dobra, to teraz czyścimy to.
Pierwszy rzut oka wygląda dobrze. Szybka kontrola lupką inspekcyjną. Coś takiego. Jest git, także wiemy, że wszystkie się pobieliły. Czyli co teraz robimy? Znowu zakładamy topniczek. I znowu wjeżdżamy tu plecionką. Wypróbuję sobie inny grot. Jeszcze inny gięty. Taki gięty duży paluch. That's quite big. Taki duży. Zobaczymy, jak się spisze tutaj z plecioneczką. Dobrze. Jeszcze raz to myjemy i będziemy zakładać nową kość ramu. Teraz nakładam topnik tym wacikiem. I topnika nie może być za dużo, także nałożymy go sobie palcem. Płyta ma 65 stopni, więc zobaczymy, czy dam radę go rozprowadzić palcem. Będzie dobrze. Gdzie jest nasz nowy ram? Jak damy za dużo topnika teraz, to nam wybąbluje i może się popłynąć nasza kość ramu. Ile ma nasza termopara? O, 55 stopni na szybko. Czytało, także dobrze. I teraz pamiętacie, na naszym układzie jest kropeczka, tu w lewym dolnym rogu, i na naszym PCB też jest kropeczka. Teraz do pozycjonowania wezmę sobie bardziej precyzyjną pensetkę. No, powiedzmy, że jest z grubsza ułożone. Mam nadzieję, że nasz układ nam nie odleci. Załączam grzałkę naszego piecyka, tak żeby grzał jeszcze. I włączamy, ale już nie na maksa nadmuch, tylko zrobimy sobie 50%. Spróbujemy na 60%. No 60%, żeby nie zdmuchnęło nam układu. I obserwujemy, czy układ nam osiądzie. Także ja się skupiam. Jak popchnąłem lekko układ, to zasprężynował. Postaram się wam to pokazać. To znaczy, że wszystkie kuleczki są rozpłynione pod tym i że powinno być dobrze. Ja sobie jeszcze go stuknę z drugiej strony, żeby zobaczyć, czy na pewno jest ten. Uważam, że powinno być dobrze. Nie wiem, czy coś widzieliście. Także teraz to sobie ostygę. Niech ostygnie. Ile ma płyta? Płyta ma 100 coś stopni. Tutaj 90. 80, grzałem, więc było no, około 90 stopni, 80. Piecyk ma tu 70, tu 120, także na termoparze 64 jest ponad płytą. Także niech to sobie wszystko ostygnie. Ja idę coś zjeść na kolację i widzimy się później. Jak to wygląda? Tak to wygląda. Taki Saigon tutaj zrobiłem. Ujebany farbą, czy nie wiem czym. Ixion, to co mówiłem o ustawieniach, to teraz dałem top speed
400 na 60, bo on ma też standard mode i w standardzie mi wtedy nie szło. I wtedy zmieniłem na 400 i top speeda i na tym top speedzie faktycznie czuć, że on mocniej dmucha i jakby, że jest cieplej, nie? 80 stopni w przelotce, także niech to sobie stygnie. Idę coś zjeść. Poskładana grafika. Ja już wróciłem. Byłem na rowerku elektrycznym z psem. Złapał nas deszcz, znaczy leje po prostu cały dzień. Także przemokliśmy. Tutaj czeka bateria Hilti do naprawy. Ale nie wiem, czy dam radę ją ruszyć. Co tu jest? Monitor trzeba włączyć. Zobaczymy, czy to zadziała. No i się okaże, jak polutowałem. Jak sądzicie? Może nie przejść. Może być jakaś kaszanka. Zaraz sobie zobaczymy. Wow! Przeszło. No to co? Jeszcze robimy? Co robimy? Lista. ls. Change directory. 367 38. Niebywałe. Jesteśmy ls. mac. Kropka ukośnik mac. Myślnik help. Jesteśmy. Mac. Myślnik les. Tak, widzicie komendę taką. Czyli 10 mega i ma zatrzymać program, żeby nam nie przeleciał. No i teraz nadejdzie chwila prawdy. Kurde, sam jestem w szoku. Wow. Jak to ruszy. No zobaczcie. Zero błędów. Czyżby to działało? No trzeba Windowsa teraz ogarnąć. Tylko co, mam Windowsa? Może jakieś Ubuntu znajdę. Dajcie mi chwilę. Sami, kurde, zwykle takie rzeźby mi nie wychodzą. Zawsze jak chcę coś pokazać, to nie działa. No zobaczymy, bo mogą sterowniki się nie zainstalować, nie? Ubuntu działa, tylko na tym monitorze jest maksymalnie 1024 rozdzielczości. Testowałem YouTube'a, sprawdza się, także chyba zainstaluję Windowsa, zobaczymy, czy sterowniki wejdą. No i słuchajcie, zainstalowałem Windowsa, 23 zaraz. Ile na dworze stopni? 5 stopni na dworze. Ale włączyłem test grafiki, normalnie sterowniki weszły, jest GeForce GTX 670, wcześniej nie wchodziła rozdzielczość, jest normalnie Full HD. 100% kazałem tutaj VRAMu zrobić test. Ile to trwa? Minutę, tak? Dojdziemy do 100% memory. Nawet nie używałem dawno OCCT. Tu jest jakieś 100%. A, procesora, dobra. Procesor nie wyrabia. Core 2 Duo, starość. No ale jakoś to idzie. Mam nadzieję, że zasilacz się nie spali w tym komputerze, bo tu nie wiem, jaki zasilacz jest. No ale póki co 100 watów, 110. Póki co działa. Tu wam pokażę menadżer urządzeń. Tak, menago urządzeń. Karty graficzne. Jest 670. Wyszukaj automatycznie. Windows Update, tylko nie jest aktywowany Windows Update. No właśnie, trzeba aktywować Windowsa, to później. Gubek. Nie, jak się tutaj Power to może nie. Nie, jakiś 3D Adaptive. Wygląda, że ma szansę działać ta grafika. Może jeszcze furmarkiem przetestujemy. Co tu jest? Core Load. Słabo. Ja się tu muszę rozejrzeć, no ale nagrywam, że póki co jest sukces. Dobra, mamy furmarka przygotowanego. Na GPU Z widać PCI X16 1.1, bo chyba tu płyta jest po prostu stara. Wszystkie te nam się załadowały.
Ja tutaj sprawdzam tak TDP 9,2% i zrobimy sobie preset Full HD. No i tu jeszcze mamy do karty graficznej wszystkie napięcia, moce. No i wiecie jak jest. Preset Full HD. Czy może się spalić komp? Może. No i patrzymy. 200 watów. Peak power. Leci preset. Wcześniej nawet nie dało się na pulpicie zrobić Full HD. Także zdecydowanie była ta kość. Jeszcze spróbujemy zmierzyć sobie kość multimetrem. Czy uda nam się namierzyć usterkę, ale to już chyba jutro. Dzisiaj póki co na szybciutko. To jest ten biedny tu kwiatek. Trzeba podlać mi się. No tu jeszcze on trochę żyje. Patrzcie, jest taka palma normalnie. Tu palma, Kawa. a tu kawa to jest? O kurde. Help me! Help me! Ciekawe. No nic. Tu rośnie kawa, a grafika działa. Jaki mamy wynik? 45 fps, bla bla bla, 78 stopni. O, pasta jest stara, na pewno tam do wymiany z termopadami. TDP maksymalne tu było 98%, także wchodzi na pełne obroty grafika. No co wam jeszcze mogę powiedzieć? Według mnie to będzie działać. Pytanie jak długo? Jak ktoś ma większe doświadczenie z grafikami, niech powie jak długo po tej właśnie takiej wymianie jednej kości pamięci. No i co, ja się tu trochę pobawię i widzimy się jutro. Testujemy multimetrem starą zużytą kość RAM-u. Partnerem odcinka jest Renex. Z tej okazji możecie zgarnąć dla siebie darmową matę SD do swojej pracowni, a jeśli zaczynacie przygodę z elektroniką i nie wiecie o co chodzi z tym SD, to wejdźcie na podręczniki renex.pl, gdzie możecie pobrać najnowszy podręcznik o SD, czy 2 wydania podręczników dla elektroników, z których dowiecie się więcej o zagadnieniach związanych z codzienną pracą przy elektronice. Wszystkie szczegóły w opisie filmu. Dzięki za oglądanie. Cześć, słuchajcie, jest drugi dzień, ja tu już wyczyściłem tą kość do pomiarów i coś mi pomiary nie wychodzą, nie jestem pewny, dlatego dla porównania zdejmę sobie jakąś kość tutaj pamięci z tej takiej złom grafiki i dla porównania pomiarów po prostu, żeby się upewnić. Zobaczymy jak szybko, bez żadnego podgrzewania z tej grafiki na 400 stopniach pójdą te, tylko one przeze mnie już były lutowane kiedyś. Tom na przypał chciałem położyć bez robienia kulek, tylko na taką kulkę, wiecie, po lutownicy i to się nie udało, ponieważ tu jest taki pasek pod tym ramem. Dobra, 100 stopni, znaczy 100%, 400 stopni. Żeby nie było takich naprężeń, grzeje obydwie strony płyty. O, już popłynął, zobaczcie. No, lutowie ołowiowe zdecydowanie szybciej płynie. Także wczoraj może bez piecyka nawet by się udało, gdybym od razu dał 400 stopni. No ale dobra. Wyczyszczę kość i zaraz się widzimy. Taką kosteczkę z grubsza wyczyścimy w taki sposób. Nakładamy świeże lutowie. Ona już była wcześniej robiona, jak ona nie chce zajść, że nie chce łapać pady, no to właśnie tym bardzo, bardzo precyzyjnym grotem każdy padzik trzeba pobielić świeżym lutowiem. Na nowo. Teraz sobie testuję właśnie taką minifalę, tą małą, najmniejsza minifala, prosta. Może być, szału nie robi. Dobra, możliwe, że wystarczy. Alkohol, robimy drinka. Na nasze potrzeby pomiarowe jest wystarczająco dobrze czyszczone, ale jak widać niektóre takie bardzo okrągłe pady są płaskie, czyli tu plecionka bardzo dobrze odessała, a tutaj taki jest półokrągły padzik,
To są jeszcze właśnie pozostałości lutowia. Także gdyby ktoś chciał to kulkować, to jest to za dużo pozostałości. Teraz myję pensetę, żeby się nie kleiła. No dobrze, teraz tak. Tu widzimy znacznik. Widzicie ten znacznik żółty? Nagrywa się? Nagrywa. Jak odwrócimy, to on nam pokazuje kropeczkę, czyli początek układu, pierwszy pin. Czy to jest pierwszy pin? I mamy rzędy. To jest rząd A, B, C, D, E, F, G, H i tam do J, Z, X. Na rogach w DDR5 mamy masę. Czy to jest kość DDR5? Chyba tak. Tak. To powinna też być DDR5, czyli taka sama dokładnie jak ja tam teraz mam. No to sobie zaraz pomierzymy. No i słuchajcie, znalazłem schemat przybliżony do DDR5. Na tej kości, co jest z demontażu, inne pomiary mi wychodzą niż na tych dwóch, ale na tych dwóch, bo tutaj dwie kości jednak zdjąłem, wychodzą mi podobne pomiary. Tylko ja tą grafikę też dostałem z uszkodzonymi ramami, bo waliła artefakty, więc ja nie chcę wam głupot nagadać. Szkoda, że nie zrobiłem pomiarów na tej kości przed lutowaniem i na starej i nowej przed lutowaniem, ale to mogłoby uszkodzić kulki. Także po prostu pomiędzy masą a wszystkimi data line'ami robimy pomiary w trybie diody. Na zasilaniu kość powinna mieć około 9,5 kOhm, 10 kOhm, także one wszystkie tak wychodzą, czyli one są niby sprawne w kilomach, ale na tych data line'ach jakieś dziwne pomiary mi wychodzą, także niech ktoś się wypowie bardziej doświadczony w komentarzach, a ja póki co tutaj się zbieram, żeby zakończać ten film. No i słuchajcie, kolejny dzień, składam to wszystko. Jak ktoś ma pomysł, co dalej zrobić z tą grafiką, nie wiem, czy ją zlicytować, pod filmem, w komentarzach, pod jakimś shortem, czy ktoś chce z was ją na testy, piszcie, jakie macie pomysły. Tutaj widać numerek rdzenia. To już jest stara grafika, ale do gierek na Steama może da radę. Ona jest dosyć długa, także nie do każdej obudowy wejdzie, więc to też trzeba mieć na uwadze. Ale tutaj zobaczmy, chłodzenie takich już chyba nie robią, co? Zobaczcie, lutowane żebra do miedzi, miedziucha goła na rdzeń. Także wbija pasta termoprzewodząca. No i co? Widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się. Cześć.